Cześć Laguna Pani. Dzisiaj zajmę się testem interfejsu ELM327 Bluetooth opartego na procesorze PIC18F25K80. Testem zajmę się dlatego, że wiem, iż interfejs połączy się i obsłuży większość trudnych do połączenia z innymi interfejsami modele Renault. Już na opakowaniu widzimy, że interfejs ten połączy się z systemem Android i Windows poprzez łączność Bluetooth. Na opakowaniu znajdziemy też kod QR do instrukcji obsługi. Małe czarne tekturowe opakowanie zawiera w sobie niewielki interfejs ELM327 Bluetooth współpracujący z wejściami Onboard Diagnostic w wersji drugiej. Dla porównania mam inny interfejs, który choć z zewnątrz wygląda tak samo, to nie chce współpracować z naszymi renówkami. Tak obydwa interfejsy wyglądają w środku. Po lewej oparty na PIC18F25K80 łączący się z większością programów diagnostycznych, po prawej oparty chyba o kij od szczotki najtańszy interfejs, o którym nie będę się wypowiadał. Do interfejsu dołączona jest papierowa instrukcja do instalacji programu Torque, na której znajdują się też kody QR służące do instalacji programu Torque, spolszczenie tegoż programu i do innych programów obsługujących ten interfejs. Taka sama instrukcja po zakupie ląduje w formie cyfrowej na Waszym e-mailu. Skanując kod, w prosty i szybki sposób możemy pobrać interesujące nas programy. Po prawej stronie ekranu porównuję obydwa interfejsy wzrokowo. Już na pierwszy rzut oka widać, że różnią się one wewnętrzną budową. Wracając do strony lewej ekranu, pokazuję w jaki sposób zainstalować program skanując kody QR. Niektóre z nich są już zainstalowane, więc smartfon mnie o tym informuje. Aby zainstalować niektóre programy w ustawieniach smartfona musimy mieć włączone pozwolenie na instalowanie z nieznanych źródeł. System Android informuje nas o tym, że aplikacje tego typu mogą wyrządzać szkody na naszym urządzeniu, co musimy zignorować. W innych programach kod QR wysyła nas do strony z programami, które tak samo możemy pobrać na nasz smartfon lub komputer. Gdy mamy już zainstalowane interesujące nas aplikacje, musimy przejść do sparowania interfejsu z naszym smartfonem. Wchodzimy w ustawienia Bluetooth, parujemy znaleziony przez smartfon interfejs kodem 1234 i potwierdzamy. W tej chwili OBD2 wskoczyło nam na listę sparowanych urządzeń. Wybieram zainstalowaną aplikację Torque i po prawej stronie widzimy, jak ona działa, gdy wszystko jest w porządku. Gdyby jednak aplikacja nie chciała się jeszcze połączyć z naszym interfejsem, to po lewej stronie ekranu w ikonie z trybikiem wybieramy ustawienia. Po czym ustawienia adaptera OBD2, wybieramy typ połączenia, w tym przypadku Bluetooth, po czym przechodzimy do zakładki Wybierz urządzenia Bluetooth i z listy wybieramy nasze urządzenie, w tym przypadku OBD2. W lewym górnym rogu widzimy, że smartfon połączył się z interfejsem, a interfejs połączył się z modułami samochodu. Po prawej stronie było już widać podgląd danych na żywo i kasowanie przykładowego błędu. Przejdźmy do kolejnego programu, w którym musimy podjąć podobne kroki.
Przy pierwszym połączeniu interfejsu z aplikacją musimy wejść w ustawienia tak jak poprzednio, wybrać podłączenie i wybrać urządzenie, z którym chcemy się połączyć. Widać, że Elm chętnie współpracuje z aplikacją, informując nas o tym błyskającymi żółtą i zieloną diodą. W tej aplikacji możemy podejrzeć dane z deski rozdzielczej i wykasować błędy. Akurat teraz błędów EQ nie było, bo zostały skasowane poprzednią aplikacją. W tej chwili mamy podgląd danych na żywo akurat na wyłączonym silniku. Zamykam program Scanner i przechodzę do programu, który chyba najbardziej interesuje posiadaczy Renault. PyClip jest to aplikacja, która obsłuży większość modułów Renault, nie tylko EQ, tak jak większość pozostałych aplikacji, które możemy znaleźć w sklepie Play. Aby połączyć nasz smartfon z aplikacją i modułami w Renault, wybieramy Elm Port i znowu jest to nasz interfejs OBD2. Po czym przechodzę do suwaka Scan i przestawiam go na On. Żeby aplikacja działała prawidłowo, suwak Demo Mode musi być ustawiony w pozycji Off, po czym włączam przycisk Start i z listy modeli samochodu wybieram interesujący nas. W tym przypadku jest to Renault Laguna trzeciej generacji. Aplikacja przez około 2 minuty skanuje sieć CAN, łącząc i wybierając moduły w naszym samochodzie. Nie będę teraz się rozgadywał o możliwościach aplikacji, bo na to przyjdzie pora w innych filmach na moim kanale. Teraz macie na ekranie przykład połączenia się tego samego interfejsu w Lagunie 3 po lewej stronie i w Lagunie 2 po prawej stronie. W Lagunie 3 połączyłem się ze smartfonem. Na ekranie widać moduły, z którymi mogę się połączyć i niektóre dane. Po stronie prawej ekranu, czyli w Lagunie 2, połączyłem się z radiem opartym o system Android. Obydwa połączenia dają mi możliwość podejrzenia wszystkich parametrów i czynności zachodzących w komputerach samochodu. Dla przykładu chciałem jeszcze pokazać, że interfejs łączy się z laptopem i programem Pyren, co świadczy o tym, że interfejs jest wszechstronny. Tak samo jak w przypadku Androida, najpierw musimy sparować nasze urządzenia. Podczas parowania Windows pokaże nam, na którym porcie COM zostały powiązane nasz interfejs z naszym laptopem lub komputerem stacjonarnym. W tym przypadku jest to port COM7 i 8, więc przechodzę do programu Pyren, wybieram port COM7, język polski i przyciskam przycisk Scan. Teraz z listy dostępnych modeli samochodu wybieram ten, który mnie interesuje. W tym przypadku jest to Laguna 2, więc wpisuję z klawiatury numer interesującego mnie modelu i potwierdzam Enterem, po czym program przechodzi do skanowania modułów. Podczas skanowania na desce rozdzielczej zaczynają migać kontrolki, a interfejs informuje mnie o współpracy miganiem swoich diod. Jak widać, przy pomocy niewielkiego i niedrogiego interfejsu możemy kasować błędy, zmieniać parametry, przyuczać urządzenia, podglądać parametry na żywo, podglądać wykresy,
Reasumując, ogranicza nas tylko program, który akurat używamy. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan i Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam też do oglądania filmów na kanałach moich kolegów Misiek Staszic, Rysiuncio, Idealny Remont. Link do interfejsu znajdziecie w opisie filmu. Pozdrawiam, cześć!